Marka Kawasaki zawsze mierzyła wysoko. Wśród swoich motocykli sportowych, jak również wśród największych kasków na świecie. A dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najfajniejszych motocykli sportowo-turystycznych na rynku. Przed Wami najnowsza wersja Kawasaki Ninja SX. Oglądajcie! Korzystając z eventu Demo Days, który odbywa się właśnie pod salonem Kawasaki w Moto46, mamy do zaprezentowania najnowszy model Kawasaki Ninja w wersji 1100 SX i uwaga, wersja specjalna, wersja SE, czyli ta najbardziej wypasiona, najbardziej doposażona. Każdy wprowadzany nowy model motocykla powinien wprowadzać poprawki. Ten motocykl został poprawiony w wielu aspektach, ale czujne oko motocyklisty dopatrzy się na stronie i w parametrach tego motocykla, że ten najbardziej oceniany, najczęściej oceniany parametr tego motocykla trochę spadł, czyli moc tego motocykla w porównaniu z wersją poprzednią mimo wzrostu pojemności spadła. Czy to nie stępi noża naszemu samurajowi? Sprawdzimy to w teście drogowym tego motocykla. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, komentowania, lajkowania naszych filmów. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, słuchajcie, sezon już w pełni, więc najwyższa pora, zachęcamy do zostawienia swojego kontaktu w formularzu w opisie filmu. Prezentujemy Wam najnowszą wersję Ninja SX, czyli motocykla sportowo-turystycznego od Kawasaki. Model 1100, czyli od razu sama nazwa wskazuje, zwiększona pojemność. Pojemność zwiększyła się z 1043 cm3 do 1099 cm3. I to, co wspomniałem na samym początku, czyli moc tego motocykla niestety, ale delikatnie spadła ze 142 koni mechanicznych do 136. Wzrósł natomiast moment obrotowy nieznacznie, bo wzrósł ze 111 Nm do 113. Natomiast to, co Kawasaki podkreśla, wcześniej ten motocykl miał być bardziej sportowy, czyli jego charakterystyka pracy miała mieć największego powera w środkowym i w wysokim zakresie obrotów. Teraz ta charakterystyka została troszeczkę przeniesiona w niski i środkowy zakres obrotów, żeby maszyna nie była wściekle nakręcona wysokimi obrotami, ale żeby była bardziej uniwersalna. Sprawdzimy to podczas testu drogowego. Słuchajcie, co poza silnikiem zmieniło się w nowej Ninja? Na pewno zmieniła się skrzynia biegów, mamy teraz dłuższy 5. i 6. bieg, na pewno wpływa to w dużym stopniu na komfort podróżowania i na jakby jazdę na dalszych odcinkach, gdzie te prędkości przelotowe są większe. Możemy wtedy wykorzystywać niższe obroty, w dużym stopniu będzie to wpływało na spalanie oraz na obroty, nie będziemy musieli maszyny tak wysoko kręcić. Wprowadzono też pewne poprawki co do aerodynamiki, zmiana przedniej szyby, zmiana tutaj aerodynamiki tej przedniej owiewki, tak aby jakby ten komfort, ochrona przed wiatrem została poprawiona. Natomiast oczywiście wszystko to wygląda bardzo podobnie. Mamy tutaj ten ząbek, który po naciśnięciu mamy możliwość regulacji szyby przedniej w kilku pozycjach, więc jest to bliźniaczo jak w modelu poprzednim. Z takich drobiazgów oczywiście zmieniła się tylna tarcza hamulcowa, jest teraz większa, czyli ta skuteczność hamowania została poprawiona. Tutaj przed nami jest wersja SE tego motocykla, czyli wersja specjalna, wersja można powiedzieć lepiej doposażona. Co wyróżnia tę wersję? Wyróżnia ją przede wszystkim lepszy układ hamulcowy z przodu. Od razu widzimy to, co nam się rzuca w oczy, zaciski hamulcowe Brembo, czterotłoczkowe, bardzo wydajne, bardzo skuteczne. Oczywiście tarcza hamulcowa Brembo, również bardzo dobry zestaw, świetnie to ze sobą komponuje. Stalowe oploty, więc skuteczność hamowania, reakcja hamowania jest naprawdę bardzo czuła i radialna pompa hamulcowa Nissin, która świetnie współgra z tym układem. Jeżeli chodzi o zawieszenie, też wersja SE posiada coś, co bardzo chwyta za serce użytkowników motocykli sportowych i sportowo-turystycznych, czyli tylny amortyzator firmy Öhlins, który jest w pełni regulowany. Mamy oczywiście tutaj zewnętrzne pokrętło, zewnętrzny tłoczek do regulacji napięcia wstępnego sprężyny, czyli ustawiamy tą twardość tego motocykla oraz mamy regulację w zakresie dobicia, w zakresie tłumienia motocykla, więc mamy tutaj
bardzo sportowe cechy w motocyklu sportowo-turystycznym. Jaki ten motocykl tak naprawdę jest i do czego on służy? Jest to maszyna do szybkiej turystyki. Maszyna jest wygodna, mimo tego, że mamy tą sportową linię. Kierownica niby z podziałem na dwie części, czyli troszeczkę w stylu clip-on, jest uniesiona dzięki tym specjalnym aluminiowym stelażykom dość wysoko. Dzięki temu pozycja jest, można tutaj stosować pozycję leżącą, ale jednak przy jakby dalszej jeździe nie męczy ta pozycja, ona jest bardziej wyprostowana niż na motocyklach typowo sportowych. Jeżeli chodzi o jazdę z dużymi prędkościami, ta pozycja pozwala jeździć szybko. Ten motocykl, jego aerodynamika powoduje, że przy większych prędkościach stabilność tej maszyny jest bardzo, bardzo duża. Porównując na przykład, można powiedzieć, z bliźniaczym Versysem 1100, który ma ten sam silnik, bardzo zbliżoną konstrukcję ramy, Versys przy większych prędkościach wykazuje pewną niestabilność, bo jest to po prostu motocykl większy, motocykl, który stawia większe opory powietrza. Tutaj natomiast w tym motocyklu spokojnie wysokie prędkości nie stanowią dla tego motocykla problemu i motocykl jeździ bardzo, bardzo pewnie i bardzo szybko. Tutaj też ciekawy zabieg, jeżeli chodzi o konkretnie tę wersję motocykla. Mamy wyposażony dodatkowo w akcesoria, czyli oczywiście komin Akrapowicza, który jest oryginalnym, dedykowanym przez Kawasaki wydechem, oczywiście z logo Ninja 1100 SX oraz nakładka na tylne siedzenie, co można od razu powiedzieć, że eliminuje nam turystykę w parach. Jest to, ta wersja ma być bardziej sportowa, ten tył ma być taki bardziej smukły dzięki temu, ale oczywiście żona będzie musiała zostać w domu albo jechać na urlop samochodem, a Wy w pełni cieszycie się dynamiką tego motocykla. Co ciekawe, nie ciekawe, też dość kontrowersyjne. Kawasaki jakby dedykuje tutaj kufry boczne, które robią z tego motocykla, powiedzmy, maszynę turystyczno-sportową, natomiast nie zaleca montażu kufra centralnego. Z uwagi na to, że tym motocyklem jeździmy naprawdę szybko. Aby nie psuć stabilności tego motocykla, Kawasaki nie zdecydowało się na zastosowanie kufra centralnego, ponieważ na pewno nikt nie stosowałby się do przepisowych obostrzeń co do kufra, czyli jazda z prędkością 130 km na godzinę, no ponieważ wiadomo, nikt tego nie robi. A przy wyższych prędkościach mogłaby się pojawić pewna niestabilność i ten motocykl mógłby stracić jakby na swoich parametrach, na tych cechach, które najbardziej w tym motocyklu oczekujemy. Więc maszyna sportowo-turystyczna, która już tak naprawdę ma coraz mniej konkurencji na rynku, ponieważ te motocykle zaczynają się robić coraz bardziej uniwersalne, robią się większe, robią się z pozycją bardziej wyprostowaną, coś właśnie w kierunku Versysa, czy coś w kierunku Tracera 9. Natomiast tutaj Ninja 1100 SX był to motocykl, którego powiedzmy fajną konkurencją była Yamaha FJR, choć zdecydowanie bardziej turystyczna. Ten motocykl ma być chyba bardziej w kierunku uniwersalności, stąd też niska, powiedzmy jak na tego typu maszynę, niska masa motocykla, bo mamy tutaj 242 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, więc jest o 1 kg maszyna lżejsza niż jej poprzednik. Słuchajcie, co do elektroniki w tym motocyklu, oczywiście wszystko, co potrzebujecie w tego typu motocyklach tutaj występuje, czyli oczywiście mamy tryby jazdy, mamy kontrolę trakcji w kilku poziomach, mamy oczywiście ABS, mamy tutaj Quick Shifter, który również w nowym modelu został poprawiony, działa w górę i w dół, niezależnie od pozycji gazu oraz działa teraz przy znacznie niższych obrotach. Wcześniej to było dopiero 2500 obrotów, od tych obrotów działał Quick Shifter, teraz już Quick Shifter działa od 1500, więc widać ten kierunek Kawasaki. Oni tą maszynę zrobili troszkę bardziej dla wszystkich, czyli raz, że charakterystyka pracy tego motocykla została zmieniona, nie jest już konieczne kręcenie go wysoko i używanie tych wysokich obrotów, aby poczuć ten power. Tutaj moment obrotowy czujemy już od samego początku, natomiast też zmiana tej minimalnej prędkości obrotowej, aby działał Quick Shifter, powoduje, że możemy tym motocyklem jeździć z mniejszymi prędkościami. A oczywiście duża pojemność silnika powoduje, że mamy również dużą elastyczność, więc z tymi biegami nie musimy wachlować tak jak w motocyklach o mniejszych pojemnościach, więc spokojnie te 5., 6. bieg i
obroty typu 4, 3000 obrotów można spokojnie sobie gaz odkręcać i maszyna będzie płynnie, dynamicznie nam przyspieszać. Wracając do elektroniki, mamy tutaj tempomat, mamy tutaj oczywiście komunikację z telefonem komórkowym, mamy tutaj również mnóstwo fajnych funkcji na wyświetlaczu, 2 tryby wyświetlania parametrów, mamy tutaj informacje o sile docisku hamulca. W tym miejscu jest to przedstawiane jako brake i pokazuje nam siłę docisku hamulca. Tutaj widzimy sobie kąt złożenia jakby motocykla, pokazuje nam jaki stopień złożenia tutaj uzyskaliśmy. Ten element, ten parametr pokazuje nam tak jakby te przeciążenia przy przyspieszaniu, wtedy ta część zielona przechodzi w dół oraz przy hamowaniu, wtedy ta część zielona, która jest centralnie przechodzi nam do przodu, pokazuje jak duża siła jest przeniesiona na przednią czy na tylną część motocykla. Oczywiście jeżeli chodzi o parametry takie jak tryby jazdy, możemy sobie zmienić to jednym przyciskiem, wtedy oczywiście tym trybem zmieniamy sobie moc, zmieniamy sobie kontrolę trakcji i zmieniamy sobie no jakby funkcję hamowania, czyli też tą siłę jakby, proszę bardzo, to jeszcze tryb rider. Przepraszam, tutaj w tym modelu zmieniamy tylko 2 parametry, czyli zmieniamy sobie moc oraz kontrolę trakcji, więc te wszystkie, tutaj nie ma systemu łączenia hamulcy, więc tego parametru sobie nie zmieniamy. I oczywiście to, co wspomniałem, jeżeli sobie wejdziemy w menu, możemy sobie ustawić drugi tryb wyświetlania funkcji, Type 1 i tutaj mamy prostszy wyświetlacz, który pokazuje nam obrotomierz klasycznie i te wszystkie parametry są przedstawiane poniżej. Nie mamy wtedy kąta złożenia w zakręcie, nie mamy tej siły hamowania, więc są to bardziej użytkowe parametry jezdne. Więc dużo fajnych rzeczy, czy oczywiście użytkowych, czy nie, no to już sami sobie musicie odpowiedzieć. Natomiast na pewno maszyna bardzo dobra do szybkiej turystyki, do szybkiego przemieszczania się do przelotów autostradowych, ale też do przelotów gdzieś na jakby pozamiejskich drogach. Natomiast wyprostowana pozycja dalej pozwala na jazdę wygodną. Czy obniżenie mocy nie wpłynie w jakiś sposób na zmniejszenie charakteru tego motocykla? Na pewno każdy, kto chciałby to sprawdzić, musi się tym motocyklem przejechać, ponieważ ten motocykl zyskał na momencie obrotowym, zyskał na charakterystyce pracy. Natomiast oczywiście ciężko jest to wytłumaczyć bez poczucia tego na własnej skórze, bez sprawdzenia tego jakby podczas jazdy testowej, ponieważ bardzo często po prostu patrzymy na parametry, które są na stronie internetowej. Natomiast pamiętajcie o tym, że maksymalna moc to jest moc, którą uzyskujemy przy maksymalnych obrotach, więc ona się pojawia dopiero wtedy, jak jesteśmy już blisko czerwonego pola. A odpowiedzcie sobie sami na pytanie, jak często używacie właśnie tego zakresu obrotów, wykorzystując motocykl na co dzień. Te zmiany na pewno wpłynęły na obniżenie spalania i lepszą, bardziej komfortową pracę tego motocykla w tym średnim zakresie obrotów. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka i do następnego. Do zobaczenia.